Tere, kochani, w zeszłym tygodniu w Estonii zakończyły się wybory parlamentarne, więc było to duże wydarzenie, przynajmniej z punktu widzenia polityki Estonii. Wygrała partia Reform. Ja osobiście bardzo się cieszę. A dlaczego i jakie były realia tych wyborów oraz jakie są realia polityczne w tej chwili w Estonii, to chciałabym powiedzieć parę słów właśnie w tym odcinku. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że parlament estoński nazywa się Riigikogu i jest w nim 101 miejsc. Wspomniana partia Reform wygrywa wybory konsekwentnie od mniej więcej 2007 roku, ale w tym roku pierwszy raz wygrała z tak dużą przewagą. Oni są u władzy w takich lub innych koalicjach, jak już powiedziałam, bardzo długo, natomiast polityka, a właściwie wojna na Ukrainie i polityka, jaką prowadziła pani Kaja Kallas po wybuchu wojny, bardzo pomogła tej partii. Nie da się ukryć, ich notowania przed wybuchem wojny nie były aż takie dobre. We have to do major reforms regarding green transition, for example, but we also have to invest in our security. Our aggressive neighbor has not vanished and will not vanish, so we have to work. Partia pani Kaje Kallas zdobyła ponad 31% głosów. Co nieco o realiach politycznych Estonii mówiłam w odcinku, w którym opowiadałam Wam ogólnie o Estonii i tutaj daję link, gdybyście chcieli powtórzyć sobie ten filmik. Powiem tylko, że pani Kaja Kallas, która jest premierem, no i tym premierem najprawdopodobniej zostanie, jest w polityce od dawna, jest córką znanego estońskiego polityka, zna bardzo dobrze języki obce, dzięki czemu stosunki międzynarodowe, jakie udało jej się zawiązać w czasie swojej obecnej kadencji, są bardzo wysoko oceniane i bardzo dobrze oceniana jest jej cała polityka zagraniczna. O partii, która zajęła drugie miejsce, czyli o partii EKRE, o której też już wspominałam w tym poprzednim odcinku, powiem za chwilę. Zacznę od miejsca trzeciego. Na trzecim miejscu jest partia Centrum. Jest to o tyle szokujące, że partia Centrum zwykle była dość wysoko, ale po poprzednich wyborach musieli zrezygnować z rządzenia ze względu na aferę korupcyjną, która sama w sobie nie przyniosła im głosów. O tyle poparcie spadło im zdecydowanie też z tego powodu, że mniejszość rosyjska, która tradycyjnie głosowała na partię Centrum, ponieważ partia Centrum bardzo stała po ich stronie i bardzo wspierała tą mniejszość rosyjską i była przeciwna wszelkim reformom, które zmierzały do większej integracji ludności rosyjskojęzycznej z ludnością estońską, co właśnie przynosiło im bardzo dużo poparcia wśród mniejszości rosyjskiej. Natomiast po wybuchu wojny partia Centrum bardzo stanowczo opowiedziała się przeciwko Rosji i przestała być tak uległa wobec mniejszości rosyjskiej, jak była do tej pory. I parę słów na temat tej mniejszości rosyjskiej, która wciąż stanowi politycznie całkiem sporą grupę mieszkańców Estonii. Żeby to zrozumieć, trzeba cofnąć się troszeczkę w czasie. W 1994 roku wyjechał z Estonii ostatni radziecki czołg. Powszechnie wiadomo, że radziecka armia wkraczała na teren Estonii jako wyzwoliciele, a tak naprawdę byli oni okupantami. Ale ludność, która tam została, bo została tam przesiedlona w ramach integracji Związku Radzieckiego, dalej tam mieszkała, dalej mówiła po rosyjsku i dalej żyła w pewnym swoim przeświadczeniu o wyższości Związku Radzieckiego, a obecnie Rosji. Problem ten zaczął z czasem narastać. Podejmowano próby zintegrowania pozostałych w Estonii Rosjan i bezpaństwowców. Temat był jednak bardzo niewygodny politycznie, bo narażał partię na utratę poparcia ze strony mniejszości rosyjskiej. Z drugiej strony Estończycy cieszyli się ze świeżo odzyskanej niepodległości i chcieli odciąć się od wspomnień poprzedniego brutalnego reżimu. Podjęto też próby reform szkolnictwa i zlikwidowania szkół publicznych w całości rosyjskojęzycznych, których było dużo, zwłaszcza w Narwie. Odmówiono też przyznania obywatelstwa osobom nieznającym języka estońskiego.
2007 roku w Tallinie wybuchły zamieszki. Trwały one parę dni i przyniosły bardzo wiele strat, a wybuchły one z tego powodu, że rząd estoński postanowił przenieść pomnik tak zwanego brązowego żołnierza, który stał w centrum Tallina. Przenieść, nie usunąć, przenieść w mniej eksponowane miejsce, czyli na cmentarz pod Tallinem, gdzie ci, którzy czuliby taką potrzebę, mogliby dalej chodzić tam i oddawać hołd pomnikowi, który nazywany był pomnikiem wyzwolenia, a tak naprawdę był symbolem okupacji rosyjskiej i radzieckiej jeszcze i Estończykom po prostu przeszkadzał. Dlatego postanowiono przenieść go w mniej eksponowane miejsce. Z tego też właśnie powodu wybuchły te zamieszki. Zamieszki spowodowały konflikt wręcz dyplomatyczny, po którym to nastąpił atak hakerski na Estonię spowodowany przez Rosję, największy do tej pory, oddzielny temat, o którym dzisiaj nie rozmawiamy. Po wybuchu wojny w Ukrainie wszystkie procesy mające na celu większą asymilację czy naturalizację ludności rosyjskojęzycznej bardzo przyspieszyły. Zlikwidowano wszelkie szkoły, które były wyłącznie rosyjskojęzyczne, te państwowe przynajmniej. Zaczęto usuwać wszystkie pomniki, które w jakikolwiek sposób nawiązywały do reżimu radzieckiego czy do Rosji samej w sobie. Tym razem nie wywołało to już protestów, ponieważ po pierwsze ta ludność rosyjskojęzyczna w naturalny sposób, ta starsza, zaczyna już po prostu odchodzić albo już nie chce im się protestować ze względu na wiek, A młodzi oni nie czują w żaden sposób powiązania ideologicznego z obecną Rosją. We have no concern with regards to any Estonian citizen. But at the same time, it is true that divisions that we have within our societies, which are normal because we are democracies, these divisions are always being used by those who counter us on the national stage. But more and more Russians in Estonia are distancing themselves from Moscow. In Narva, Estonians and Russians demonstrate together in front of the Russian Consulate General. Members of the younger generation in particular see themselves as Estonians of Russian descent and want nothing to do with Putin's war. Portal Postimees to jest taki duży portal informacyjny estoński, trochę jak nasz Onet. 19 listopada 2018 roku opublikował ankietę na temat największych lęków Estończyków. To już było parę lat temu, ale one się nie zmieniły. I pierwszym i podstawowym lękiem wszystkich Estończyków był ekstremizm i populizm na pierwszym miejscu. Na drugim był kryzys ekonomiczny, a na trzecim masowa imigracja. No i teraz w świetle tych trzech lęków toczyła się trochę cała ta kampania, przy czym kryzys ekonomiczny, mimo że Estonia ma największy wzrost inflacji w Europie w tej chwili, wcale nie był głównym tematem tej kampanii, ponieważ Estończycy wiedzą doskonale, że wzrost inflacji jest spowodowany sytuacją ogólnoświatową i nie winią za to swojego rządu. Poza tym, po wybuchu wojny w Ukrainie bardzo stanowczo odcięli się od rosyjskiego gazu na tyle, na ile było to możliwe, co oczywiście spowodowało natychmiastowy wzrost cen. Ale o to nikt do rządu w tym kraju nie ma pretensji, przynajmniej większość nie ma o to do rządu pretensji. Dlatego ten kryzys ekonomiczny, wbrew pozorom jakby silny nie był w Estonii, nie był tematem za bardzo spornym w tej kampanii. Temat masowej imigracji w obliczu wojny w Ukrainie też był troszeczkę inaczej postrzegany niż jeszcze parę lat temu. Przyjęli Estończycy dużo Ukraińców, dużo uchodźców z Ukrainy, zaoferowali im pomoc i ta kwestia też nie mogła być przedmiotem dyskusji. Uważali, że tak trzeba zrobić i tutaj nikt nie krytykował rządu za jakiekolwiek działania pomagające mieszkańcom Ukrainy. No ale co ciekawe, przechodzimy do lęku, który był wówczas ujęty na miejscu pierwszym, czyli ekstremiści i populiści. I w świetle tego właśnie punktu przechodzimy płynnie do partii, która zajęła drugie miejsce, a jest to wspomniana przeze mnie w poprzednim filmiku partia EKRE. Partia EKRE zdobyła 16% głosów, co daje im 17 mandatów w parlamencie. Wydaje się, że to dużo, ale to mniej niż w poprzednich wyborach. Ja w poprzednim filmie powiedziałam, że nie ma ich w parlamencie. Zrobiłam błąd. Oni byli w parlamencie. Chodziło o to, że nie tworzą rządu w żaden sposób. Zostali po prostu przez rządzących
skierowani na margines. Nikt z nimi koalicji nie chce tworzyć z partii Reform. I tak samo było w poprzednim parlamencie, natomiast w tym parlamencie na pewno będzie tak samo, ale w tym parlamencie mają już mniej głosów niż mieli w poprzednich wyborach. Trochę mnie to cieszy, z drugiej strony 16% to jest wciąż jeszcze idiotycznie duże, jak na partię populistyczną. I teraz wróćmy do tych trzech największych lęków. Pierwszy lęk, ekstremizm i populizm, doskonale zablokował w partię EKRE w osiągnięciu większego wyniku. Ale te dwa pozostałe, czyli masowa migracja oraz kryzys ekonomiczny, to są te, na których partia EKRE postanowiła zbudować swój kapitał polityczny. Przewodniczącym partii EKRE jest Martin Helme, młodszy, ale głównym, czy tam bardzo ważnym działaczem tej partii jest też pan Martin Helme, starszy, czyli jego ojciec. Obaj panowie słyną z kontrowersyjnych wypowiedzi, jak to w partii populistycznej znamy to wszystko. Tak, znamy, słyszymy to na co dzień, nas Polaków raczej już to nie dziwi. Panowie są mocno eurosceptyczni, oczywiście nie popierają żadnych reform związanych z naprawą klimatu, są przeciwni przyjmowaniu zbyt wielu uchodźców, nawet z Ukrainy, ponieważ przywrócą oni w Estonii epidemię HIV, bo na pewno będą zajmować się prostytucją. Porównali też Unię Europejską do Związku Radzieckiego, co jest szczególnie bulwersujące w obliczu zbrodni tamtego reżimu. Paradę Równości nazwali paradą zboczeńców i oczywiście żądają usunięcia ze szkoły całej propagandy homoseksualnej i LGBT, cokolwiek to znaczy. Po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy rosyjskojęzyczny elektorat partii Centrum pozostał bezdomny, postanowili tam z sukcesem zbić kapitał polityczny, co zaskakujące, zważywszy na ich wprost głoszony rasizm i nacjonalizm. Wszystko wskazuje na to, że sympatię tych wyborców zdobyli swoimi konserwatywnymi poglądami, a zdecydowanie nie nacjonalistycznymi, a starsze pokolenia z natury swojej zwykle są bardziej konserwatywne. Jeśli kogoś interesuje, jakie poglądy reprezentuje pan Martin Helme, akurat młodszy, to pod filmem umieszczam link do wywiadu, którego udzielił on dziennikarzowi zachodniej stacji. No dobrze, zostawmy tych nieszczęsnych populistów, niech im ziemia lekką będzie i przejdźmy do partii, która wygrała wybory, właściwie wróćmy do partii, która wygrała wybory. Pani Kaja Kallas zdobyła rekordową ilość głosów, jakie kiedykolwiek zostały oddane na pojedynczego polityka indywidualnie. Natomiast partia zdobyła najlepszy wynik w historii właśnie ze względu na jej stanowcze stanowisko co do wojny w Ukrainie, co do Rosji, co do odcięcia się od rosyjskiego gazu i co do bezpieczeństwa narodowego. I to Estończykom w tej sytuacji bardzo się podoba. Frekwencja w Estonii zawsze oscyluje w okolicach 60-70%. Tym razem było tak samo. Gratuluję zaangażowania i tak dojrzałej demokracji. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy. Zapraszam do oglądania nas na Gemist.